W dzisiejszym odcinku, krok po kroku w formie poradnika przerobimy ten okropnie i nudnie wyglądający dom myśliwego lub jak wolicie łuczarza w Minecraft w kozacką, średniowieczną, pełną detali strzelnicę z wieżą obserwacyjną z prawdziwego zdarzenia, którą mogliście zobaczyć na odcinku, w którym przerabiałem całą wioskę na survivalu. To zaczynajmy! Teraz na ekranie wyświetlają Wam się wymiary potrzebne do zbudowania całego tego obiektu i na spokojnie wróćcie sobie do tego, jak skończymy budować, żeby po prostu mniej się mylić w trakcie budowy. Teraz z kolei wyświetlają Wam się materiały potrzebne dokładnie do tego projektu, który zobaczycie na odcinku. Dosłownie, jeżeli będziecie budowali klocek po klocku, to będą dokładnie te materiały, które się tutaj znajdują. I ponownie zróbcie screena i wróćcie po tym, jak zbudujemy, żeby się mniej denerwować w trakcie budowy. Jeżeli macie wykupionego wspierającego za 15 zł lub więcej, to pamiętajcie, że w zakładce społeczność czeka na Was schematik, który pomoże Wam w budowie, bo pokaże Wam po prostu wszystkie warstwy po kolei. A jeżeli nie macie, to przechodzimy do budowy. Jeśli chodzi o budowanie, to zaczniemy sobie od wieży. Tutaj oczywiście wejście mamy z tej strony, dlatego ze spokojem do tego też później przejdziemy. Na początku ja sobie wieżę zbuduję ze stona, czyli robimy coś takiego dookoła tutaj, w ten sposób, pomijając oczywiście tą część na razie i to podnosimy sobie na wysokość 9, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no i tak robimy z każdym elementem, a później będziemy go trochę psuli, żeby po prostu lepiej i atrakcyjniej nam wyglądał, także ja to może po prostu przyspieszę, co? Dobra, skoro to mamy, to teraz tak o, tutaj tą część trzecią, znaczy tą od strony domku robimy tak, że od góry liczymy raz, 2, 3, 4, 5 i sobie tak naprawdę to zostawiamy, będzie coś w taki sposób zrobione. Teraz oczywiście musimy sobie to trochę popsuć. No i ponownie, ja sobie robię to na ślepo. Jeżeli chcecie to robić dokładnie, to se róbcie. Mi się nie chce tego robić dokładnie, jakoś tam mierzyć, etc., bo to ma być właśnie tak moim zdaniem naturalnie, jak tak na ślepo trochę powybijamy, to będzie to wyglądało moim zdaniem lepiej niż jak będziecie naprawdę siedzieli i z linijką sprawdzali, gdzie co ma być i w te miejsca, które mamy powybijane, to dodaję sobie po prostu stone'a, żeby to wyglądało tak bardziej naturalnie moim zdaniem, ale jeżeli uważacie, że to Wam niepotrzebne, to po prostu ten krok możecie sobie pominąć. To nie jest obowiązkowe, każdy buduje tak jak potrafi, więc poza tym to Wasz budynek. U Was będzie na serwerze czy tam na świecie, także zróbcie go tak, żeby Wam pasowało. Ja robię to w ten sposób, ciach, ciach, ciach. No i tak naprawdę ten element mam zrobiony. W koło wieży jeszcze musimy sobie zrobić jedną rzecz, czyli ja na przykład tu zrobię raz, 2, tutaj zrobię z kolei na odwrót raz, 2 i tu zrobię sobie ciach, ciach. Tutaj robimy sobie natomiast powiedzmy raz, 2, 3, no i tutaj możemy zrobić sobie 4, tylko może zróbmy tak, że tu na początku będzie takie pęknięcie. 4 i tu możemy sobie w sumie dodać coś takiego i tutaj dodajemy na 5. kratce, jeżeli się nie mylę. Chociaż nie, troszkę za wysoko, zróbmy na wysokości 4 łącznie. Raz, 2, 3, 4, tak. No i teraz tutaj oczywiście możemy sobie zrobić albo coś takiego, żeby tu znowu było 1 do góry i w ten sposób, albo po prostu zrobić to jeszcze 1 niżej, czyli na przykład tak, że po prostu to sobie rozwalimy i zrobimy sobie tutaj coś takiego, żeby taki, wiecie, wspornik był do tej całości, nie? No i tu znowu robimy sobie powiedzmy coś takiego. Ok, no i tu znowu robimy w tę stronę po jednym. Tutaj znowu możemy sobie zrobić ciach, ciach, ciach. Tutaj robimy ciach, tutaj dajemy ciach, tutaj dajemy pyk, pyk, pyk i mamy zrobione. I tutaj jeżeli chcemy, to możemy, jeżeli nie, to nie. I tak naprawdę to zostawiamy sobie. Na samej górze wieży oczywiście robimy sobie tutaj wypełnienie. Tutaj już bym tego jakoś niespecjalnie to utrudniał, dodając jakieś tam, wiecie, pęknięcia i tak dalej, bym zostawił po prostu to tak, jak jest. No i teraz pytanie, czy przechodzimy dalej do budowy samej wieży już tak w detalu, czy do tego, dobra, zróbmy już całą wieżę obserwacyjną, a później przejdziemy do domku. Dobrze, i teraz tak o, żeby wejście zrobić na górę, to ja zrobiłem tak, że tutaj na równo z tym robię coś takiego i po prostu lecimy sobie schodkami do góry. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi z tymi, także ze spokojem nie denerwujcie się tam za mocno, bo nie jest to ani Wam, ani mnie potrzebne. Tu mamy coś takiego, no to jeszcze możemy jedną w górę zrobić, tutaj zrobimy tak, tak, zrobimy ciach, 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 żeby to tak wchodziło do góry, o, pyk. No i tu mamy elegancko to zrobione, będzie wejście już tutaj. Elegancko, teraz tak o.
Tu wszędzie dodajemy sobie coś takiego. Pyk, 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 pyk. No tu już nie musimy. Ups. I teraz tak o. Tutaj dodajemy raz, dwa, tutaj dodajemy raz, dwa, tutaj dodajemy raz, dwa, tutaj dodajemy raz, dwa. Idąc dalej, drodzy widzowie, tutaj powinniśmy sobie zrobić coś takiego, że możemy zrobić na przykład coś takiego, jeżeli chcecie, ale ja bym chciał, żeby to było bardziej dynamiczne, więc zrobiłem sobie coś takiego, tu ustawiłem coś takiego i teraz do tego dostawiłem sobie w ten sposób, robiąc taki balkonik. No i z tej strony oczywiście zrobiłem dokładnie to samo, czyli tutaj ciach, ciach, z tej strony to samo ciach, ciach, oczywiście tutaj sobie ustawiam na przykład taki, wiecie, blok tymczasowy jakikolwiek, który mi tam w danej chwili pasuje, który mam pod ręką. No kurde, ej, ale teraz to mi utrudniasz, gro. Ciach, 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 to sobie zamykam, to sobie niszczę. Z tej strony tak samo, ciach, 3, ciach, zamykam, rozwalam. Tutaj natomiast dodaję sobie raz, 2, 3, tutaj dodaję sobie raz, 2, 3, tutaj dodaję sobie raz, 2, 3, tutaj dodaję sobie raz, 2, 3. Tutaj oczywiście robię sobie wejście, dlatego tutaj zrobiłem coś takiego, że dałem sobie w ten sposób, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast tutaj od strony wewnętrznej możemy zrobić jeszcze coś takiego, że tu będzie takie wejście i spoko, będzie jak najbardziej git. Tu natomiast możemy sobie ustawić skrzynkę każdą w inną stronę, no i tu oczywiście jakieś tam światełka, żeby nam to wszystko było git. Teraz przejdźmy jeszcze na dół. I teraz tak na dole, drodzy widzowie, robimy coś takiego, że tu oczywiście robimy sobie w ten sposób. Czyli tutaj wszędzie, tylko teraz czy to nie będzie za nisko? Będzie za nisko, bo powinno być zrobione tak Tutaj ciach, 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 ciach. I tak lecimy do samej góry, żeby to nam dobrze wyglądało. Tutaj oczywiście robimy sobie w ten sposób. No i tu znowu lecimy już do góry, do góry, do góry, aż powiedzmy, możemy dotąd. Dotąd, a w zasadzie nawet tutaj możemy dotąd polecieć z tego co widzę. A tutaj można jeszcze zrobić tak naprawdę, nie wiem w sumie co. Można... Dobre pytanie. Ja bym to tak zostawił w sumie. Ewentualnie bym dodał, wiecie co, tutaj jeszcze coś takiego. Opcjonalnie. Nie? I teraz tak skoro to już mamy, no to tutaj musimy zrobić coś takiego, że tu dajemy na przykład to do góry 1, żeby wiecie, to się nie łączyło, nie? Tutaj możemy znowu zrobić tak. Czyli tu mamy jeden odstępu od tego elementu, jeden odstępu od tego elementu, znowu jeden odstępu. Tu możemy zrobić na przykład na tą samą wysokość i zrobić albo o jeden wyżej też. I teraz tu sobie połączyć w taki sposób, jeżeli chcemy, albo już w ogóle do samej góry taką, wiecie, balustradę zrobić. Tutaj możemy zrobić na przykład na wysokość taką samą, żeby to nam dobrze wyglądało, że to takie stabilne, masywne i tak dalej. A tutaj na przykład możemy sobie zrobić tak, że będzie o jeden wyżej niż jest tam, ale za to do końca, do góry będzie podłączone już na takim paliku. Takie paliki możecie oczywiście porobić w każdym z tych miejsc, tylko ważne jest to, żeby po prostu było to zrobione tak wystopniowanie, nie? Więc to już od Was zależy, jak chcecie to zrobić, ja to zostawiam tak, jak jest tutaj, w tym momencie. No i skoro to już mamy zrobione, możemy przejść tutaj do zrobienia dachu. Jeżeli o dach chodzi, to tutaj na tym klocku robimy po prostu coś takiego i tutaj przeciągamy sobie raz, dwa, trzy, ciach, ciach, tu powinniśmy mieć, czekajcie, żebym tylko się nie pomylił, tu jest 2, tak, to jest raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, będzie raz, 2, 3, 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 tutaj ciach, raz, 2, 3, raz, 2, 3, tu sobie znowu robimy w ten sam sposób i tutaj łączymy to sobie w ten teges. Takie coś. I teraz tak jeżeli chodzi tutaj, no to tutaj już robimy troszeczkę inaczej, bo robimy to w taki sposób. Już bez kombinowania za mocnego. Żeby to wyglądało w miarę git. Ok. Tutaj mamy ciach i tutaj jeszcze oczywiście ciach. Dobra, tu możemy oczywiście przeciągnąć jeszcze bardziej w dół. Coś takiego. Ok. Tutaj też.
ciach i z tej strony również robimy to samo, ciach, jest ok. Teraz podnosimy sobie to jeden wyżej, ponownie, no i tutaj troszeczkę inaczej będziemy kombinowali, bo ja zrobiłem sobie tutaj coś takiego, jeżeli się nie mylę, ponieważ to już był chyba jeden z ostatnich elementów i tutaj zrobiłem tak i podniosłem to jeszcze jeden do góry i zrobiłem sobie tutaj dach i to wygląda w taki oto sposób. Cała wieża jest już tak naprawdę zrobiona. Jeżeli chcecie, możecie tutaj, jeżeli się oczywiście da, bo nie pamiętam, czy się da, ale da. O, na środku podpiąć jeszcze jakieś tam oświetlenie i wszystko jest git. Jeżeli chodzi o samą wieżę, no to jeszcze pozostało nam jedynie tutaj ewentualnie wewnątrz sobie oświetlić, jeżeli mamy taką ochotę, żeby po prostu było. Jeżeli chodzi o samą wieżę, to mamy zrobione, możemy przejść tutaj do zrobienia domku. Dobrze. I teraz tak, drodzy widzowie, jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, no to będzie wam trochę łatwiej, jeżeli nie, to nie. Czyli tak, tutaj robimy na 3, tu na 3, tu na 3, tam zrobiłem na 2, dobra, na 3 i tu na 3, dobra. Jeżeli chodzi o wejście, robimy tutaj 2 odstępu, mamy wejście, robimy tutaj coś takiego, tutaj na środku wstawiamy sobie okno, będzie cacy. Z tej strony oczywiście tutaj na środku będzie okno, więc to jest oczywista oczywistość. Natomiast tutaj musimy sobie wyznaczyć lekkie tam środki, żeby zobaczyć, w którym miejscu te okna będą. Bo podejrzewam, że to będzie coś takiego, ewentualnie lekko w lewo, lekko w prawo i zrobienie czegoś takiego. Ty nawet równo wyszło. No widzicie. Także nie jest to takie wcale trudne. I teraz tak to trzeba oczywiście zmodyfikować sobie wszystko. Nie mam tu tego schodka chyba. Teraz już mam. Tutaj musimy sobie wstawić schodek. Pyk. Czego nie będę potrzebował? Tego nie będę potrzebował. Dobra, tu będą drzwi oczywiście. No i teraz tak to musimy sobie trochę zniszczyć, więc tutaj robimy sobie ponownie na ślepo lub przemyślanie. Nie wiem jak to robicie. Zróbcie to jak chcecie. Mamy coś takiego. Dobra. Cyk, 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 cyk. Ok. Możemy sobie wstawić od razu okna. Dlaczego nie? To będą zwykłe okna oczywiście. Tutaj możecie sobie zrobić ścianę i tu zrobić po prostu przejście, bo ja na przykład na survivalu będę chciał sobie tutaj zrobić kurnik w tym miejscu, więc tam w środku w sensie, więc sobie to tak zostawię. I teraz tak idąc dalej, tutaj ja sobie zrobiłem coś takiego. Ok, tu sobie to przeciągnąłem i tutaj również. Pamiętajcie tylko, żeby po prostu te boczne były skierowane po prostu w tę stronę. O, coś takiego, żeby było tutaj, nie? I teraz tak tutaj na bokach oczywiście dodajemy sobie coś takiego. Tutaj oczywiście również dodajemy sobie coś takiego, żeby to nam w niczym nie przeszkadzało. Jeżeli się nie mylę. A raczej nie sądzę, bo już trochę tych domków zbudowałem, więc mniej więcej pamiętam. Ok, jeżeli chodzi o doniczkę, możecie tutaj zrobić doniczkę, jak najbardziej. Możecie zrobić taką dużą doniczkę, nawet powiedzmy taką, jeżeli chcecie zrobić tutaj fajną, taką wypasioną doniczkę i macie na to miejsce, to możecie zrobić tutaj taką doniczkę. Natomiast tutaj oczywiście taką skromniutką, małą, żeby to było od razu udekorowane. To sobie tak zostawmy. I teraz myślę, że możemy przejść już do góry. Tak, a o dekorację zrobimy potem. No, przejdźmy do dachu. Dobrze, jeżeli chodzi o dach, to tak zaczynamy sobie odtąd i tutaj dostawiamy sobie coś takiego. To rozwalamy, dajemy tak i lecimy po kolei do góry, robiąc po prostu coś takiego. Z tej strony ponownie robimy coś takiego, pyk, ciach, wywalamy to i lecimy sobie na spokojnie do góry. To mamy. Tu dajemy jeden w lewo i robimy raz, dwa, raz, dwa. Tutaj ponownie robimy od tej strony może zacznę, co? Chociaż czekaj, bo ja tu inaczej robiłem, bo tu są te schodki i jak tu zrobimy normalnie, to będziemy walić łbem. Czyli tu zrobiłem po prostu coś takiego. Chyba że zrobimy tak. Nie, będę stukał głową. Dobra, czyli to jest zrobione w ten sposób i tu jeden do góry. Tu nic z tym nie zmienimy. Z drugiej strony oczywiście robimy to samo. Tylko robimy tak. I teraz czekaj. Robimy jeden tak. To tutaj się pomyliłem. Wybacz widzu. Pomyliłem. Powinniśmy zrobić tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Ok, teraz jest git.
Czyli wysuwamy o 1, 2, 2, 2, 1. No, jest git. Dobra, tu robimy już normalnie, czyli możemy zrobić coś takiego. No i tu lecimy sobie po prostu do góry, w taki sposób mamy to zrobione. Teraz tak, o tutaj robimy coś takiego. No i teraz słuchaj widzu, sprawa jest taka, że tutaj możemy od razu to sobie jakoś tam poniszczyć i zrobić po prostu coś takiego, żeby to troszeczkę lepiej się tam wyglądało. No i tutaj z tej strony oczywiście możemy zrobić dokładnie w ten sam sposób, czyli gdzieś tam tutaj powiedzmy na tych łączeniach porobimy sobie coś takiego, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. O, na przykład też tu możemy jednego zrobić. To już jak chcecie, drodzy widzowie, jak chcecie. Tutaj natomiast oczywiście dodajemy sobie schodki i tutaj nie będziemy nic za specjalnie wymyślać. Tutaj od wewnątrz możemy zrobić coś takiego. Ewentualnie, jeżeli chcecie z kolei ten drugi rząd też jakoś urozmaicić, no to możecie tutaj pododawać po prostu coś takiego też w ten sposób mniej więcej, żeby to gdzieś tam jakoś lepiej wyglądało, nie? No ale to mówię, można, nie trzeba. Tutaj oczywiście to sobie zalepiamy, z drugiej strony na szczęście nie musimy. Przechodzimy tutaj do tej strony, robimy znowu to samo, czyli sobie to przeciągamy do końca. Ok, elegancko. Jeżeli mamy potrzebę ponownie dekoracji, no to możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj zróbmy też coś takiego. No dobra, ja robię to z tego, nieważne, ale jestem młotem po prostu czasami. Coś takiego to możemy zamykać. Tu oczywiście możemy przeciągnąć ciach, tu z tej strony albo nawet nie. Albo tak, albo nie, albo tak. Możecie, dobra, pokażę wam dwie wersje, bo możecie zrobić albo tak, czyli żeby mieć jeszcze ten pasek, albo tak, to już od was zależy. Macie jedną i drugą wersję pokazaną, zrób ta jak chce ta. Co ja wam będę narzucał. Dobra, i teraz tak, tutaj oczywiście to sobie dalej przeciągamy, sobie. Ok, mamy to zrobione, no i tu oczywiście wypełniamy już do końca, żeby to nam dobrze wyglądało. Ciach, jest zrobione git. Jeżeli nie chcecie tak dużo tam marnować, to nie jestem pewien, a jednak nie da się tego zrobić, dobra, nieważne, mój plan do wywalenia. Niemniej, tu musimy jeszcze zrobić sobie komin z tyłu. I teraz jak ten komin? No ja ten komin zrobiłem tak, że tutaj ustawiłem coś takiego, wezmę sobie na przykład to, ciach, tutaj zrobiłem pyk, czyk, pyk, pyk i tutaj ustawiłem sobie po prostu ognisko i zrobiłem w taki sposób, że sobie to obudowałem, żeby było tu gdzieś tam na skraju tak to zrobione i mam to w pełni ukończone, powiedzmy. W sumie, czy tutaj... Nie, tutaj nie dawałem. Myślałem, że tutaj też kwietnik dawałem, ale sobie przypomniałem, że nie. Więc przejdźmy do udekorowania tego wewnątrz. I teraz tak o. Od wewnątrz wstawiamy sobie tutaj drzwi. Tutaj wstawiamy sobie drzwi w ten sposób. Tu możemy zrobić... No właśnie. Jak to teraz, Patryk, zrobić, cwaniako? Najpierw zrób może oświetlenie, żeby tu nie było tak ciemno jak w noże i widzowie coś, żeby widzieli. Tu możemy sobie zrobić jedną skrzynkę, drugą skrzynkę. Tu możemy sobie zrobić tak, 2 łóżeczka, elegancko. Tu możemy sobie zrobić 2 piecyki, do tego coś w ten deseń. Okej. Tu możemy zrobić sobie półkę na jakiegoś kwiatka, a tu możemy zrobić po prostu jakąś tam pracownię, powiedzmy, w ten sposób, nie? Tutaj oczywiście przechodzimy i tutaj też możemy zrobić coś takiego i zaraz to sobie jeszcze udekorujemy bardziej. I teraz tak, tu możemy sobie postawić jakąś doniczkę z kwiatkiem, tu możemy sobie postawić jakąś doniczkę z kwiatkiem, tu wszędzie, drodzy widzowie, możemy sobie zrobić tak o. Co możecie powstawiać w te ramki? Na pewno strzały, macie dużo rodzajów strzał, kusze, zenchantowaną, niezenchantowaną, łuk, zenchantowany, niezenchantowany, wszystkie te rzeczy miotające. Natomiast tutaj to już jest druga kwestia, ponieważ ja tutaj na survivalu będę sobie robił farmę kurczaków. Wy możecie zrobić, jeżeli nie chcecie tu farmy kurczaków, poustawiać tutaj wszędzie różne ramki i zrobić sobie taki pokój ze strzałami po prostu, że będziecie mieć tutaj wszystkie rodzaje strzał, jakie tylko są w Minecrafcie. No trochę tego jest, tych trujących strzał jest naprawdę dużo, więc możecie sobie też zrobić to w taki sposób. I to moim zdaniem jest w zupełności wystarczające, żeby ten domek wyglądał naprawdę dobrze. I teraz możemy przejść do dekoracji z zewnątrz. Jeżeli chodzi o dekorację z zewnątrz, no to robię w taki sposób, że tutaj ja sobie stawiam ten stół.
Może go postawić inaczej. Zawsze się ustawia w ten sam sposób. Dobra, nieważne. Stawiacie sobie ten stół, tu możecie zrobić coś takiego. Tu oczywiście jakaś latarnia, tutaj do tego możecie ustawić cyk i napisać, że to po prostu jest strzelnica. Tu możecie dodać do tego jakąś tam skrzynkę. Tu oczywiście stogi siana, bo stogi siana będą tutaj potrzebne do robienia manekinów, w które będziemy strzelać czy coś, więc to bym sobie tak zostawił. Tu natomiast robimy sobie, dobra, zrobię od tej strony, czyli robimy raz, dwa, trzy, dokładnie od tego słupa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć odstępu. Tu robimy coś takiego, raz, dwa, trzy, ciach, raz, dwa, trzy, ciach. Mamy to zrobione, będziemy tu mieli taki bardzo fajny płotek. Moim zdaniem wygląda to naprawdę git. Jeżeli według was nie, to nie musicie tego robić, jakby łaski bez, nie? To jest wasz problem. Teraz tutaj zrobię sobie tak, że wezmę sobie od razu tutaj przy was to wszystko, co mi jest potrzebne, to zabudowujemy. Tu robimy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy i do góry. Mamy coś takiego, elegancko. To oczywiście możemy sobie tam jakoś tam przyozdobić lub nie, to już od was zależy. Teraz możemy sobie chwycić, to cudeńko, dodatkowo klapy, tu możemy sobie zrobić coś takiego, ciach, ciach, tutaj dookoła ciach, tutaj z tej strony wstajecie oczywiście też ciach, do tego oczywiście płotki. Płotki możemy dodać sobie tutaj, możemy dodać sobie tutaj, elegancko, możemy przejść tutaj, zrobić raz, dwa. No i teraz, jak to się teraz nazywało? To z redstone'a było. Tarcza strzelecka. No właśnie. I tutaj po jednej tarczy strzeleckiej w taki oto sposób, żeby po prostu mieć do czego też strzelać w tym budynku. Dobrze. Jeszcze pomyślałem tak, że tutaj w sumie na środku możecie sobie zrobić coś takiego, żeby oddzielić te stanowiska strzeleckie, nie? Jeżeli chodzi tutaj dookoła domek, no to tu dodajemy sobie oczywiście moje ulubione kwiatki, tudzież wasze ulubione tam wstawcie. Nie musicie dokładnie tych co ja, jakby pamiętajcie, to jest wasza działeczka. Możecie tu sobie zrobić co wam się żywnie podoba. To mamy zrobione. Tak, no i pozostaje nam zrobić jakąś drogę, nie? Także też tak trochę na pałę, zróbcie sobie drogę tutaj, tu możecie właśnie taką jakąś ścieżkę wydeptaną zrobić do tych pozycji strzeleckich, że faktycznie ktoś tutaj chodzi. Czy coś jeszcze ja bym tutaj dodał, jak tak patrzę? Tu może ewentualnie jakieś oświetlenie tych tarcz, ale to już naprawdę jest takie na siłę trochę dodanie czegoś, opcjonalnie, tutaj może by było lepiej. Tu możecie dodać jeszcze doniczki i wsadzić drzewka na tych, żeby lepiej to wyglądało, ale czy coś więcej, to szczerze bym nie powiedział. Tu możecie ewentualnie podoświetlać trochę tą wieżę. Wydaje mi się, że już będzie wszystko, zaraz zobaczycie efekt finalny, jak to będzie wszystko ładnie wyglądało, tylko jeszcze posprawdzam, czy na pewno wszystko wam pokazałem. Tu wszystko pokazałem, te dwie wersje, to. Wydaje mi się, że wszystko, także jeżeli wam się podobało, zostawcie suba, lajka, dzwona, a przed wami efekt finalny.